Witam wszystkich w kolejnym moim filmie z cyklu testów radiotelefonów. Dzisiaj przed nami widoczny tutaj FTM 300DE firmy Jezu. Radiotelefon na dwa pasma, dwójkę 70, analogowo-cyfrowy, czyli z możliwością pracy emisją C4 FM. O jego zaletach, wadach, funkcjonalności nie będę się tutaj wypowiadał, bo jak wiecie, nie temu służą filmy, które robią. Ja chcę przeprowadzić tutaj oczywiście jak zwykle test parametrów tego urządzenia, zarówno nadawczych, odbiorczych, czyli moc, czułość i oczywiście obejrzymy sobie również widmo sygnału nadawanego. Jedyne co mogę powiedzieć o tym urządzeniu, co mi w nim się na tą chwilę nie podoba, to wcześniej widziałem takie uwagi, że troszeczkę nieintuicyjne i nie do końca dobrze zorganizowane menu i ustawianie różnych funkcji i jak dla mnie bardzo kiepskie audio, syczące, mało zrozumiałe w trybie analogowym. Można to było zrobić zupełnie lepiej. W trybie cyfrowym, no to jak wiemy, nie jestem zwolennikiem tego trybu. Wszystko to brzmi zawsze jak taki pijany kaczor, więc tutaj specjalnie nie ma się co na ten temat wypowiadać. I przejdźmy teraz od razu już do pierwszych testów. Zaczniemy z pasma dwumetrowego i po kolei przejdziemy w testy mocy, częstotliwość 145. No i zobaczmy, jakie to urządzenie tutaj nam oferuje. Jest mała moc w tej chwili, co było widać, i zaczynamy. 5 W. No więc wszystko by się zgadzało. Teraz ustawiliśmy średnią moc 24,4 i przechodzimy do dużej mocy 49, czyli to co producent podaje, czyli 50 W to urządzenie ma. Zobaczmy jeszcze z ciekawości na skrajach pasma. Ono chyba od 137 MHz chodzi. Zobaczymy jaka tam będzie moc. 40 W i 174, jeżeli nam przyjmie 17 W, czyli widzimy, że ta moc jest dużo mniejsza. No i tego należałoby się spodziewać. Teraz przejdźmy do pasma 70 cm i przestawiamy sobie. I zaczynamy również od mocy małej. 5 W. Moc średnia 25 W i moc duża 50 W, czyli te wszystkie parametry, jeżeli chodzi o moc, mamy tutaj zachowane. I tak samo tutaj wejdźmy na 420 MHz i zobaczmy jaka jest moc. 41 i 470. A więc tak jak na paśmie dwumetrowym, na skrajach pasma te moce są mniejsze. No oczywiście radiotelefon nie jest przystosowany do pracy w tych częstotliwościach. Jest to typowo radiotelefon amatorski, więc nie ma się co dziwić. Tutaj jak zwykle zaznaczam, połączeni jesteśmy przewodem 1,5 metrowym, parę przejściówek, więc te moce są ciuteńkie większe, bo mamy spadek na okablowaniu, którego w tej chwili przyrząd nie uwzględnia, nie wstawiam poprawek. Jeżeli będę mierzył na innym przyrządzie, który tutaj mam, to wtedy moglibyśmy jeszcze bardziej dokładniej tą moc zmierzyć, ale myślę, że aż takiej dokładności rzędu 0,01 dB nie potrzebujemy. I teraz od razu przejdziemy do pomiarów czułości. Zaczniemy od częstotliwości 145 MHz, czyli środek pasma amatorskiego. Otwieramy blokadę. Ustawiamy ton. Wszystkie pomiary jak zawsze robię przy wąskim FM-ie. No i przejdźmy do pomiaru czułości dla SINAC 12. I wyszło nam 0,26
mikrowolta. I z ciekawości zobaczmy 137 mega. Ta sama czułość i 174. Tu ciuteńkę mniejsza, ale niewiele. Także widać, jeżeli chodzi o odbiornik, on chodzi w miarę równomiernie we wszystkich pasmach. I teraz 435 mega i zaczynamy ten sam pomiar. Zero 31, a więc troszeczkę gorzej. 420. Również to samo i 470. Troszeczkę słabiej, a więc tak samo jak w paśmie dwójkowym na skrajach górnej części jest troszeczkę niższa czułość. Tu z ciekawości zobaczmy, powiedzmy na przykład częstotliwość 259, bo taką częstotliwość to urządzenie również odbiera. Zobaczę, jaki tu jest ustawiony FM. Wide, zmienimy go na narrow i zobaczmy odbiornik na 259 mega, jak się zachowuje. Urządzenie pracuje dosyć szeroko, nie tylko w pasmach amatorskich i w ich okolicach, ale w dosyć szerokim paśmie odbiera. 54, no dużo niższa ta czułość, już jest na 259 mega. 520, tam się też ostroimy. Zaraz zobaczmy na 520. Tu już widać, że jest dużo słabiej. Właściwie słychać. Przy 520 ta czułość jest 2 mikrowolty. ,840, tam też powinniśmy coś odbierać i odbieramy. ,06 mikrowolta. Czyli jak widać, poza pasmami amatorskimi i tymi typowymi radiokomunikacyjnymi urządzenie odbiera, natomiast czułości są tam zupełnie różne w zależności od częstotliwości. Teraz ja zmienię tutaj układ stanowiska, przełączę radio do analizatora widma i obejrzymy sobie, jakie ma widmo nadajnik tego urządzenia, bo to jest dla nas istotne. Do niedawna większość urządzeń była produkcji chińskiej, widzieliśmy, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że tutaj się nie rozczarujemy firmowym urządzeniem, ale to już za chwileczkę. I nowy setup jest już ustawiony. Podpięci jesteśmy pod analizator widma. Urządzenie ma małą moc. No i patrzymy, co się dzieje. No, jak widać, praktycznie prążków tutaj nie będzie. To, co widać, to już mogą być wyniki zupełnie innych rzeczy, ale w porównaniu z urządzeniami chińskimi jest dobrze. Średnia moc, czyli 25 W. No, oprócz podstawowego prążka nie ma nic. I duża moc, czyli 50 W. Też nie ma nic w odległości ponad 60 dB od maksymalnego poziomu sygnału od nośnej, jaką tutaj mamy. Czyli widać, urządzenie funkcjonuje
prawidłowo. Przejdźmy na częstotliwość 435. Również zaczynamy od małej mocy. No tu widzimy jakiś malutki prążek, tylko pytanie, czy to jest kwestia pomiaru, czy tego urządzenia. To trzeba by się tutaj jeszcze zagłębić. Średnia moc. I duża moc. No, podobna sytuacja. Te odległości są rzędu 50 dB. I oczywiście, tak jak mówię, przy tych mocach mogą wynikać one w tym wypadku z samej metody pomiarowej, gdyż nie jest, tak jak zawsze zaznaczam, to metoda stricte określona w przepisach i normach dotyczących tego typu pomiaru, bo je się robi zupełnie inaczej. Ja niestety takiego sprzętu nie mam i pewnie mieć nie będę, bo nie zajmuję się certyfikacją urządzeń, a takie sprzęty są bardzo, bardzo drogie. To już sięgają w setki, a nawet więcej tysięcy złotych. Z tych pomiarów, co tutaj zrobiliśmy, urządzenie funkcjonuje, można powiedzieć, prawidłowo. Czułość ma na normalnym poziomie i można spokojnie je używać do pracy w pasmach amatorskich. To tyle w tym króciutkim teście części radiowej tego radiotelefonu. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania innych filmów, jakie dla Was będę również tutaj przygotowywał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.